Co słychać w nauce? To pytanie w naszym podcaście rozbrzmiewa na każdej wysokości. Ostatnim razem z panią profesor Królikowską rozmawialiśmy o tym, co pod ziemią, a dzisiaj wzlatujemy wysoko, wysoko wyżej w przestworza. Jest z nami zastępca dyrektora Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan profesor Marek Jamrozy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zacznijmy tę rozmowę od miejsca, w którym się obecnie znajdujemy. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prosiłbym, żeby opowiedział pan nam o tym, czym jest to miejsce, czym się zajmuje. Zacznę od tego, że historia obserwatorium jest bardzo długa. To jest najstarsze obserwatorium na ziemiach polskich. Założył go Jan Śniadecki w 1791 roku. I stare obserwatorium znajduje się na ulicy Kopernika w Krakowie. Natomiast to miejsce, w którym jesteśmy, jest zaadoptowane do celów astronomicznych od lat 50. Pierwszy instrument tutaj w obserwatorium powstał w 1954 roku. To był radioteleskop. Był akurat wtedy zaćmienie Słońca. No i kilku zapaleńców postanowiło wybudować radioteleskop, żeby przeprowadzić obserwacje zaćmienia Słońca. Później w latach 60., 70. obserwatorium stopniowo przenosiło się z ulicy Kopernika tutaj do fortu Skała. No i teraz już wszystkie badania, zajęcia odbywają się tutaj. Obserwatorium jest częścią uniwersytetu, więc misją obserwatorium jest kształcenie studentów oraz prowadzenie badań naukowych. To są nasze dwie podstawowe misje, które realizujemy. Mamy gdzieś 120 studentów na wszystkich latach. Kształcimy na studiach licencjackich, magisterskich i studiach doktoranckich. Doktorantów mamy około 20. Badania naukowe prowadzimy w bardzo szerokim zakresie. W zasadzie można powiedzieć, że zajmujemy się wszystkimi dziedzinami astrofizyki. W obserwatorium pracuje 47 osób. 17 to są osoby, które są osobami tak zwanymi samodzielnymi, więc to są doktorzy habilitowani albo profesorzy. Pracowników naukowych mamy około 30. No i pracownicy techniczni, którzy pomagają nam tutaj, którzy dbają o utrzymanie sprzętu. A jakie kierunki studiów są tutaj realizowane? W obserwatorium prowadzimy studia astronomii. Tak jak powiedziałem, to jest astronomia pierwszego stopnia, studia licencjackie trwające 3 lata. Na tych studiach mamy gdzieś na pierwszym roku około 60 studentów. Później ta liczba trochę spada i na trzecim roku to jest około 20 studentów i studia magisterskie, na których mamy gdzieś około 20 studentów na pierwszym i na drugim roku. I potem jeszcze studia trzeciego stopnia w szkole doktorskiej, więc tutaj mamy rzędu 20 osób. Szerzej o samych studiach na pewno będziemy jeszcze rozmawiać w trakcie tego nagrania. Ja chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o badaniach naukowych, o których wspomniał pan profesor. Ostatnio mogliśmy przeczytać o przełomowych badaniach nad rozbłyskami gamma, właśnie z udziałem też krakowskich astronomów. Moje pytanie właśnie w tym temacie. Jakie badania są prowadzone, czy też o tych, które przytoczyłem, mógłby nam pan profesor coś opowiedzieć? Dobrze. Żeby powiedzieć o badaniach, które tutaj wykonujemy, to ja bym się może posłużył, żeby to uporządkować, podziałem na zakłady naukowe, które mamy. Mamy 4 zakłady naukowe, więc mamy zakład astrofizyki relatywistycznej i kosmologii, zakład astrofizyki wysokich energii, zakład radioastronomii i fizyki kosmicznej i zakład astronomii gwiazdowej i pozagalaktycznej. I już same te nazwy jak gdyby porządkują dziedziny, w których prowadzone są w ramach astronomii czy astrofizyki nasze tutaj badania. Oczywiście badania też są przeprowadzone pomiędzy ludźmi, którzy znajdują się w różnych zakładach. Panie profesorze, ja tutaj się wtrącę. Czy same te dziedziny moglibyśmy jakoś krótko scharakteryzować? Czy mógłby pan opisać w dużym skrócie, czym zajmują się poszczególne z nich? Więc zacznę może tak, jak wymieniłem, od kosmologii.
To można powiedzieć jest taka dziedzina, która zajmuje się opisem wszechświata jako całości. Działa na bardzo dużych skalach, więc zajmuje się odpowiedzią na pytanie, jak wszechświat powstał, jak ewoluuje, no i co w przyszłości może wszechświat czekać, prawda? Czy on tak będzie się rozszerzał do nieskończoności, czy kiedyś ta ekspansja się zatrzyma, więc to jest kosmologia. No, zajmuje się kosmologia też, można powiedzieć, takimi tematami jak ciemna energia, bardzo popularna ostatnio dziedzina. Pytanie jest, wiemy, że coś, co nazywamy ciemną energią, istnieje, natomiast nie wiemy, co za tym stoi. I można powiedzieć, od kilkunastu lat trwają bardzo intensywne badania w tej dziedzinie. Później zakład wysokich energii. To jest zakład, który zajmuje się na przykład badaniami w astrofizyce rentgenowskiej, w astrofizyce gamma i tutaj nawiązuję do pana pytania o te gamma ray bursty, czyli bardzo szybkie, bardzo energetyczne błyski gamma. Jest też zakład radioastronomii. W tym zakładzie radioastronomii ludzie, którzy się tam znajdują, badają wszechświat na falach radiowych. Te fale radiowe, można powiedzieć, że to jest takie drugie okno, które przepuszcza nasza atmosfera po oknie optycznym, które znamy w zasadzie od samego początku. I tutaj jeszcze bym chciał nawiązać, że w ramach badań tego zakładu jest używanie takiego radioteleskopu, który nazywa się LOFAR. LOFAR, podobnie jak taki projekt CTA, to są dwa projekty, które znajdują się na ministerialnej liście infrastruktury badawczej, więc to są dość ważne projekty na taką skalę ogólnoświatową. I Zakład Astronomii Gwiazdowej Pozagalaktycznej to jest historycznie najstarszy zakład w naszym obserwatorium, pierwszy z zakładów. Zajmuje się badaniem gwiazd, badaniem galaktyk, no i też takimi zagadnieniami, które są bliżej nas. Badanie Układu Słonecznego, drobnych ciał, które się w nim znajdują, komet, asteroid. O jakich w takim razie osiągnięciach na przykładzie konkretnych tych badań przez pana wymienionych moglibyśmy dzisiaj opowiedzieć? Powiedzmy, zacznijmy od tych badań dotyczących rozbłysków gamma. Rozbłyski gamma to zagadnienie, które znamy od lat 70., a w zasadzie końcówki 60. zeszłego wieku. Satelity szpiegowskie amerykańskie wykryły nagłe błyski tego promieniowania. Początkowo nie wiedziano, czy to jest promieniowanie związane z próbami nuklearnymi, które wykonują Rosjanie. Po jakimś czasie wojskowi doszli do tego, że to są jednak obiekty, które pochodzą z przestrzeni kosmicznej. To promieniowanie dociera z obiektów pozaziemskich. Badania trwały. No i dzisiaj wiemy mniej więcej, czym te rozbłyski gamma są. Rozbłyski gamma to są jedne z najbardziej energetycznych zjawisk we wszechświecie. Trwają bardzo krótko, od milisekund do kilku godzin. Energia, która w czasie tych, powiedzmy, sekund jest uwalniana, jest tak duża, jakby skumulować całą energię takiej gwiazdy jak nasze Słońce, która świeci, powiedzmy, przez 10 miliardów lat. To taka energia w tych błyskach gamma wyzwala się w ciągu jednej sekundy. Ponieważ są to obiekty bardzo energetyczne, więc widzimy je z bardzo dużych odległości, z takich odległości kosmologicznych. I tutaj badania prowadzone przez panią profesor Dainotti w naszym obserwatorium prowadzą do tego, żeby użyć tych obiektów jako takich markerów, wyznaczników odległości we wszechświecie. My ciągle w astronomii poszukujemy takich obiektów, tak zwanych świec standardowych. Nie jest to łatwe. Takimi pierwszymi świecami to były obiekty w naszej galaktyce, tak zwane cefeidy. Ale
teraz już wychodzimy bardzo daleko, w głąb wszechświata, więc takimi świecami to są na przykład też supernowe. Natomiast okazuje się, że te błyski gamma też mogą być takimi standardami odległości, co jest bardzo ważne, ponieważ, tak jak powiedziałem, są bardzo odległe, więc możemy sięgać przy ich pomocy, mierzyć dystanse do bardzo, bardzo odległych obiektów. Być może to będzie oczywiste pytanie, ale dlaczego jest to ważne, żebyśmy takie wyznaczniki właśnie posiadali? No, chcemy odpowiedzieć na pytanie, jak duży jest wszechświat. My, jak sięgamy w głąb wszechświata do obiektów coraz bardziej odległych, to sięgamy też jak gdyby w przeszłość czasową we wszechświecie, a to z kolei pomaga nam w wyjaśnieniu takich zagadnień jak ewolucja wszechświata. Nie wiemy, czy, tak jak powiedziałem na początku, czy ten wszechświat będzie się cały czas tak samo rozszerzał, jak rozszerzał się w przeszłości, prawda? Miał takie epoki, kiedy rozszerzał się bardzo szybko, w bardzo wczesnych etapach ewolucji była tak zwana inflacja, ale teraz się znowu wydaje, że że ekspansja wszechświata znowu przyspiesza, więc wyznaczanie odległości jest czym podstawowym we wszechświecie, bo jeśli znamy odległość i znamy jasność obiektu, to możemy wyznaczyć moc tego obiektu, czyli tak naprawdę wyznaczyć, jak on jest jasny, a jak wyznaczymy, jak jest jasny, to wiemy, jaka energia jest nim skumulowana. W porządku. W takim razie jeszcze wracając do samego obserwatorium, żebyśmy ten wątek też domknęli, chciałbym zapytać o współpracę, jakie są nawiązywane właśnie przez te instytucje, z kim i na tle naukowym i być może też biznesowym jest prowadzona współpraca. Czy w ogóle? Dobrze. Jeśli chodzi o słowo biznes, to tutaj będzie mi dość trudno odpowiedzieć, ponieważ astronomia jest taką nauką, jakby to powiedzieć, czystą, prawda? Gdzie tutaj bezpośrednie przełożenie na jakieś wytwory techniczne, które byłyby potrzebne ludzkości do życia codziennego jest dość trudne, ale no, można posługiwać się takimi przykładami, które są pośrednio jak gdyby wymyślane przez astronomów czy stosowane do badania wszechświata, a później one trafiają tutaj do naszych mieszkań, do użytku codziennego. No, wszyscy znamy system GPS, system pozycjonowania. No, gdyby nie teoria Einsteina i nasza wiedza o zakrzywianiu przestrzeni przez ciała masywne, a nawet tak mniej masywne jak nasza Ziemia, to tutaj pozycjonowanie byłoby no, niezbyt dokładne, prawda? My te poprawki relatywistyczne musimy uwzględniać, więc to jest jedna z tego typu rzeczy. Inna sprawa, chociażby radiowe sieci bezprzewodowe. No, to zostało wymyślone w Australii, w ośrodku radioastronomicznym. Dzisiaj bez tego nie wyobrażamy sobie życia, więc tutaj jakieś zastosowania komercyjne niewątpliwie są, natomiast ja bym może skupił się tutaj na tej naszej działalności astronomicznej, naszej współpracy w dziedzinie astronomii. Instrumenty, którymi się posługujemy, są dość drogie. One są tak drogie, że raczej poszczególne instytuty naukowe, czy nawet poszczególne państwa nie są w stanie finansowo podołać, żeby je mieć. Więc astronomowie już, można powiedzieć, od dziesiątek lat współpracowali ze sobą i to była taka współpraca ogólnoświatowa. Wykonujemy obserwacje w różnych obserwatoriach na świecie. Oczywiście w niektórych też uczestniczymy finansowo. Jest na przykład taki największy teleskop optyczny na południowej półkuli SOLT, wielki
teleskop południowoafrykański. Jego średnica to 11 metrów. I Polska w zamian za finansowanie budowy tego teleskopu i utrzymania otrzymuje czas obserwacyjny, no i ten czas mogą wykorzystać polscy astronomowie do obserwacji. Innym instrumentem jest na przykład LOFAR. To jest taka sieć radioteleskopów rozsiana po całej Europie. Jego główne centrum znajduje się w Holandii, natomiast 3 stacje znajdują się w Polsce. Jedna z nich niedaleko Krakowa, to jest nasza krakowska stacja. My możemy prowadzić obserwacje, badać obiekty, które chcemy poznawać przy pomocy tego teleskopu. Natomiast na tych naszych polskich stacjach obserwacje przeprowadzają inni naukowcy z Europy czy z całego świata. Więc tutaj ta współpraca w dziedzinie astronomii to jest coś bardzo powszechnego i ona w zasadzie była, można powiedzieć, od zawsze. Było czymś normalnym, że nawet w czasach żelaznej kurtyny astronomowie wyjeżdżali na obserwacje, które prowadzili przy pomocy instrumentów, które w Polsce były nieobecne, albo na przykład w Polsce nie ma takich warunków do prowadzenia tych obserwacji. W zasadzie warunki pogodowe, warunki geograficzne uniemożliwiają przeprowadzaniu obserwacji przy pomocy jakichś wielkich teleskopów optycznych, więc sensowne jest inwestowanie w tego typu instrumenty ustawione gdzieś w takich miejscach na świecie, które mają bardzo dużą ilość pogodnych nocy i prowadzenie tych obserwacji. I jakie to są ośrodki? Już wspomniałem o tym obserwatorium SOLT w południowej Afryce. Wymieniłem LOFAR. Jeśli możemy się zatrzymać przy obserwacjach radiowych, bo ja jestem radiowcem, to istnieją na świecie 2 takie podstawowe instrumenty. To jest tak zwane VLBI w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Meksyku. To jest taki interferometr złożony z 27 anten. Każda z nich ma 25 metrów średnicy. I to można powiedzieć, że to jest najlepsze obserwatorium na świecie. Ono zaczęło działać w latach 80., ciągle jest unowocześniane. Drugie to jest taki interferometr, który znajduje się w Indiach, niedaleko Bombaju. Hindusi postawili 30 anten, każda z nich ma 45 metrów średnicy i służą do prowadzenia obserwacji na niskich częstotliwościach radiowych. Ja byłem w Indiach wielokrotnie, prawdopodobnie rzędu 15 razy. Prowadziłem tam obserwacje. Można powiedzieć, że jest to coś niesamowitego, prawda? Ten kontynent i kraj bardzo rozległy, bardzo zróżnicowany pod względem ekonomicznym, populacyjnym, wystawił czy wystawia tego typu instrumenty, prawda? To jest, można powiedzieć, niesamowite osiągnięcie. Czy te instrumenty, jeśli pan profesor zna odpowiedź na to pytanie, czy one są finansowane przez rząd Indii? Więc wygląda to w ten sposób. Ten radioteleskop w Indiach jest całkowicie finansowany przez rząd indyjski. Podobnie jak ta sieć w Stanach Zjednoczonych VLBI, o której wspomniałem. To są tak zwane instrumenty otwarte. One korzystają z tego, że w zamian za inwestycje finansowe rządów robi się tam najlepsze projekty na świecie. Robi się odkrycia takie naprawdę wielkiej wagi. Oczywiście, żeby dostać czas obserwacyjny, to najpierw trzeba mieć pomysł, później napisać dobry projekt. Ten projekt przechodzi przez szereg recenzentów. Jeśli jest dobry, to jest wybierany i otrzymuje się czas. Innym typem są takie instrumenty, na których dostaje się czas w zamian za inwestycje
finansowe w ten instrument. Takim teleskopem jest chociażby SOLT, ten teleskop optyczny w południowej Afryce. Takim instrumentem też jest LOFAR. Prawda? My, chcąc te 3 stacje, musieliśmy napisać grant do rządu, do ministerstwa. To były wielkie pieniądze. Grant żeśmy dostali i mogliśmy te stacje zakupić. I teraz płacimy też corocznie kontrybucję do Holandii, która jest wykorzystywana do przetwarzania sygnału, do archiwizacji danych, więc tutaj Polska w pełni uczestniczy w tych badaniach nie tylko pod względem naukowym, ale także finansowym, prawda? Polska jest już krajem na tyle, można powiedzieć, bogatym, że może sobie pozwolić na uczestnictwo finansowe w pewnych projektach. Czy na tle innych państw wypadamy gdzieś w środku stawki? Ja bym powiedział tak. Oczywiście ze względów historycznych, to my jesteśmy ciągle jeszcze, powiedzmy, nie na czele tego wyścigu. Natomiast jeśli chodzi o nowe instrumenty, to dokładamy wszelkich starań, żeby być w tej awangardzie światowej astronomicznej. I tutaj oprócz tych projektów, które wymieniłem, są także inne projekty. To są na przykład projekty satelitarne, to jest projekt CTA, obserwacji wysokoenergetycznych. Więc można powiedzieć, że stajemy się pełnoprawnymi uczestnikami badań astronomicznych, naukowych, już nie takich, które prowadziliśmy 20 lat temu, gdzie udostępniano nam czas obserwacyjny, ale my także wkładamy teraz finansową kontrybucję do tych projektów naukowych. Dlaczego jest to ważne, panie profesorze, żeby państwo właśnie było realnie aktorem tych badań, żeby miało osiągnięcia w tej dziedzinie? Powiedzieliśmy, że nie ma to raczej przełożenia biznesowego. Tak? Tutaj te zastosowania nie prowadzą do tego i badania też nie mają tego koniecznie na celu. Zatem dlaczego te inwestycje są ważne? Dlaczego państwu powinno zależeć na tym, żeby te badania były prowadzone? Tak. Znaczy się, ja bym tutaj może chciał małą korektę zrobić. Weźmy taką organizację, którą jest na przykład Europejska Agencja Kosmiczna albo Europejskie Obserwatorium Południowe. I w jednej, i w drugiej Polska uczestniczy, jesteśmy członkami, to się stało dość niedawno. Wnosimy tam kontrybucję finansową, ale w zamian za to polscy, nie tylko astronomowie, ale informatycy mogą uzyskiwać pozycje w tych organizacjach, czyli otrzymują wynagrodzenie, prawda, na równi z innymi pracownikami tych instytucji. Z drugiej strony część tych pieniędzy może wracać do polskiego biznesu w taki sposób, że są zamówienia, na przykład na jakieś komponenty do satelitów, na jakieś wyposażenia obserwatorium, na jakiś sprzęt obserwacyjny, więc w takim zakresie tutaj ta kontrybucja może się zwrócić, a może nawet przekroczyć. Ale mi się wydaje ważniejszą jest tutaj rozwój technologiczny naszego kraju i taka inwestycja w myśl techniczną. No, my wykształcamy młodych ludzi, inżynierów, którzy później tą wiedzę mogą przekazywać młodym pokoleniom. No, taka inwestycja też jest bardzo istotna, żeby ta myśl techniczna w naszym kraju tutaj ewoluowała, prawda? No, my nie możemy zadowalać się tym, że my całą technologię będziemy kupować gdzieś na świecie, prawda? Nie tędy droga. My też musimy wytwarzać pewną technologię tutaj na miejscu, którą później będziemy wykorzystywać i sprzedawać na świecie. Więc przynajmniej tutaj w tych badaniach astronomicznych my jesteśmy już na tym etapie. I jaka technologia jest w tym momencie wytwarzana lub też kierowana dalej? Wie pan, no powiedzmy, zatrzymajmy się przy projekcie CTA, przy badaniach wysokoenergetycznych. Tym projektem na skalę tutaj Polski zajmuje się pan profesor Michał Ostrowski z naszego obserwatorium.
I w naszym obserwatorium i w innych ośrodkach w Polsce prowadzone są badania właśnie związane z tym projektem. Jakie to są badania? Budowa prototypu takiego małego teleskopu do badań w dziedzinie w wysokich energiach, do odbioru promieniowania czelenkowskiego. W naszym obserwatorium zajmujemy się również konstrukcją kamer do tego typu teleskopów. Też robione są badania luster do tego typu teleskopów. No to nie jest taka prosta rzecz, czym my napylimy jakiś tam materiał, prawda, żeby on odbijał światło. On może w naszych warunkach tutaj polskich sprawować się bardzo dobrze, ale jak wywieziemy go w te miejsca, w którym ten teleskop będzie stał, takie powiedzmy nieprzyjazne, to jest gdzieś pustynia, prawda, to tam się to już może inaczej zachowywać, więc to można powiedzieć, że to są wręcz takie badania materiałowe, prawda, które są prowadzone po to, żeby mógł ten teleskop powstać, a z drugiej strony, żeby te badania wysokoenergetyczne prowadzić. W porządku. A pojawiają się tutaj w Pana wypowiedzi nazwy różnych programów, projektów realizowanych właśnie przez obserwatorium. Mówił Pan profesor właśnie trochę o sieci LOFAR, o teraz CTA. Inne projekty właśnie, o których warto byłoby, żebyśmy dzisiaj powiedzieli. Nie wymieniłem jeszcze takiego projektu ELF, to jest Extremely Low Frequency. To są badania na bardzo niskich częstotliwościach rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu herców. Nasza Ziemia i jonosfera stanowi taką wnękę rezonansową, można powiedzieć taki kondensator, w którym rozchodzą się bardzo długie fale. To są fale rzędu 10 kilometrów i większych. I to jest taki rezonator. Jedną z takich częstotliwości rezonansowych to jest 7,8 Hz. To są tak zwane rezonanse Schumana. I tutaj też można by było powiedzieć, że kilka lat temu naukowcy z naszego obserwatorium opatentowali system do monitorowania burz na całym świecie. Ten system jest zasilany energetycznie między innymi przez wyładowania takie burzowe i można tutaj, znajdując się w Polsce, prawda, mając do dyspozycji kilka anten, można monitorować globalny rozkład burz na świecie. Czy to rozwiązanie jest faktycznie wykorzystywane na świecie? Ja niestety nie wiem, jaki jest los tego patentu, ale no jest to taka możliwość, prawda? To tam się okazuje, że w ciągu 1 sekundy takich wyładowań jest nawet kilkaset może być. Oczywiście większość jest w tym pasie równikowym. Natomiast no, na pewno jest to ciekawe zagadnienie. No i często z tymi badaniami wygląda tak, że początkowo nikt nie jest tym zainteresowany, a później jest nagle taki boom, prawda? Kiedy się to wykorzystuje. Innym takim źródłem energii to może być nasze Słońce, którego aktywność jest zmienna. Co 11 lat mamy maksyma, mamy wtedy wybuchy na Słońcu, duże ilości tych wybuchów. Mamy wtedy tak zwane burze magnetyczne, które docierają do Ziemi. Tak namacalnie wtedy obserwujemy zorze polarne, nawet tutaj z naszych szerokości geograficznych. Więc jak gdyby teraz możemy przejść już do Słońca i takie monitorowanie aktywności Słońca, prawda? To się kiedyś wzięło tam, że się liczyło plamy na Słońcu, prawda? Jak było dużo plam, to jest maksimum aktywności słonecznej. Jeśli tych plam nie ma, to jest minimum aktywności słonecznej.
Teraz to ma jeszcze inne przełożenie, ponieważ wtedy, kiedy mamy maksimum aktywności słonecznej, na Słońcu dochodzi do dużej ilości wybuchów. Wylatują w przestrzeń cząstki naładowane. Niektóre z tych cząstek mogą dotrzeć do Ziemi. A jeszcze wcześniej mogą dotrzeć do satelitów, które poruszają się ponad atmosferą ziemską. I mogą wtedy wygenerować bardzo takie niepotrzebne, przeszkadzające prądy w obwodach tych satelitów i mogą je niszczyć po prostu. Również w sieciach energetycznych na Ziemi też mogą powstawać zjawiska takie niepożądane. No i w dobie, kiedy w zasadzie dzisiaj opieramy w zasadzie naszą egzystencję na przekazach satelitarnych, to może być katastrofalne. Więc tutaj badanie Słońca i związane z tym hasło pogody kosmicznej jest bardzo, bardzo istotne. Wtedy, znając, prawda, że na Słońcu doszło do takiego wybuchu, jesteśmy w stanie ostrzec różne kompanie, które posiadają satelity i one mogą próbować na przykład wyłączyć w tym okresie niepożądanym te satelity, żeby nie uległy zniszczeniu. W porządku. A wracając jeszcze, panie profesorze, bo mnie osobiście bardzo to zaciekawiło i myślę, że wiele osób także, do tego systemu zasilania poprzez wyładowania atmosferyczne. Czy to jest rozwiązanie, które jest szerzej stosowane? Możemy dzisiaj faktycznie mówić o tym, że jest to działający system zasilania? Znaczy się, to jest system zasilania, powiedzmy, tego kondensatora, dla tej wnęki rezonansowej, której okładkami z jednej strony jest powierzchnia Ziemi, a z drugiej strony jest jonosfera. Tak? Więc to jest źródło energii. Dzisiaj raczej nie wyobrażamy sobie, czy ciągle tego nie potrafimy, może kiedyś, żeby ujarzmić energię błyskawic, prawda? To są zjawiska bardzo energetyczne, ale to jest z jednej strony nieprzewidywalne. I tutaj ciężko tą energię jak gdyby ukierunkować i może jakoś przejąć czy zmagazynować. Więc tutaj badanie tych zjawisk, z jednej strony jest ważne. Przy pomocy tego możemy wyznaczać czy badać zmienność pola magnetycznego Ziemi. Grupa osób, które zajmuje się u nas rezonansami Schumana, ostatnio skonstruowała prototyp takiej anteny do badania tych rezonansów, ale z taką myślą, żeby ją wysłać na Marsa. Oczywiście tutaj na Ziemi możemy sobie pozwolić na to, żeby te anteny były dość znacznych rozmiarów, my się tym nie przejmujemy, były masywne, natomiast jeśli to chcemy wysłać na Marsa, to trzeba wszystko zminiaturyzować, zoptymalizować. Z drugiej strony to musi być bardzo takie stabilne i sztywne, prawda? A w jakim celu mielibyśmy to robić? Chcemy na przykład mierzyć pole magnetyczne na Marsie. Czy takie projekty są realne dzisiaj, kiedy powstaje właśnie technologia pozwalająca dokonywać określonych pomiarów, czy plan tego, żeby wysłać to na Marsa jest... To jest realne. Oczywiście wysłanie 1 kilograma czy wyniesienie przez rakietę jest bardzo drogie, więc tutaj to musi być wszystko zminiaturyzowane. I teraz z pomocą przyszły drukarki 3D. Można precyzyjnie zaprojektować kształty niektórych elementów, które wcześniej były niemożliwe do zrobienia. Można je wydrukować i w ten sposób tak zoptymalizować
pojemnik, w którym będą zawarte te anteny, żeby był jak najlżejszy, jak najmniejszy, a z drugiej strony, żeby był sztywny, twardy, prawda, że w momencie startu i z drugiej strony w momencie, no powiedzmy to, upadku na Marsa, tego typu urządzenie przetrwało. W porządku. Panie profesorze, kolejny temat, Nobel z fizyki. Też coś, o czym myślę możemy teraz porozmawiać. Przed panem znajduje się książka Rogera Penrose'a, czyli tegorocznego laureata Nagrody Nobla, właśnie za wykazanie, że założenia ogólnej teorii względności prowadzą do powstawania czarnych dziur, tak? Tak, faktycznie to jest mój prywatny egzemplarz. Aha. W 2016 roku profesor Penrose był w Krakowie na zaproszenie Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. No i mi się udało zdobyć podpis pana profesora. No więc nie zdawałem sobie sprawy, jak się wybierałem po ten podpis. No dzisiaj to pewna rzecz o wiele bardziej cenna niż wartość samej tej książki. Ale ja bym chciał jeszcze nawiązać z tymi nagrodami Nobla do zeszłego roku, bo stała się rzecz niespodziewana. 2 lata pod rząd Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki została przyznana za badania, można powiedzieć, astronomiczne czy astrofizyczne. Bo w zeszłym roku nagrodę dostał Pebbles za badania kosmologiczne, ale też dostało 2 astronomów za badania planet. A w tym roku również za badania obiektów astronomicznych troszkę innego typu, o wiele bardziej masywnych, za badania czarnych dziur. I też podobnie jak w zeszłym roku 3 naukowców, jeden właśnie Roger Penrose, teoretyk, i 2 naukowców, Reinhard Genzel i pani Andrea Goetz, za badania, można powiedzieć, takie obserwacyjne czarnych dziur. Te badania czarnej dziury w naszej galaktyce, w centrum naszej galaktyki, to można powiedzieć, to jest coś niesamowitego. Stoi za tym bardzo taki, można powiedzieć, prosty, fundamentalny pomysł. Oczywiście realizacja później tego pomysłu była troszkę trudniejsza, no bo w zasadzie te badania i udowodnienie, że w naszej galaktyce w centrum znajduje się masywna czarna dziura, były oparte, można powiedzieć, na takim keplerowskim zagadnieniu z mechaniki nieba dwuciałowym. Tak jak mamy Słońce i Ziemię, tak tutaj mieliśmy gwiazdy i coś, czego nie widzieliśmy, ale te gwiazdy to coś obiegały. Tak? I w podczerwieni badano tory tych gwiazd. To jest kilka gwiazd i właśnie takie proste, dwuciałowe oddziaływania pozwoliły wyznaczyć punkt, w którym ten niewidzialny obiekt się znajduje i wyznaczyć masę tego obiektu. No, udało się masę tego niewidzialnego obiektu, który my nazywamy czarną dziurą, precyzyjnie wyznaczyć. Dzisiaj ta wartość to jest ponad 4 miliony mas Słońca. Ten obiekt nazywamy Sagittariusem A z gwiazdką. To jest właśnie ta czarna dziura w centrum naszej galaktyki. No i to są badania, które były zaproponowane i wykonane przez laureatów Nagrody Nobla tegorocznych. Oczywiście ta czarna dziura w naszej galaktyce jest masywna, prawda? No, jeśli wziąć 4 miliony naszych słońc i upakować w bardzo niewielkiej przestrzeni. My wiemy, że powinny być, czy że są czarne dziury jeszcze bardziej masywne, o masach miliardów mas Słońca w innych galaktykach i my badamy tego typu obiekty, ale zmierzenie
masy i powiedzenie, że w naszej galaktyce w środku znajduje się czarna dziura, to jest to, co osiągnęli właśnie ci naukowcy, którzy dostali Nagrodę Nobla w tym roku. I co to osiągnięcie oznacza dla badaczy, dla naukowców, dla całej dziedziny? No to, że czarne dziury są tworem realnym. Prawda? No myśmy do tej pory mówili, prawda, że w centrach galaktyk czy galaktyk aktywnych znajdują się supermasywne czarne dziury. Prawda? Mieliśmy pewne poszlaki, że one tam są. Prawda? Ale tak naprawdę pomiar masy czarnej dziury pochodzi właśnie z niedalekiej przestrzeni, czyli właśnie z naszej galaktyki. I to istnienie czarnych dziur w galaktykach, co dla nas tak naprawdę oznacza? To, że dzisiaj wiemy, że na pewno już są. Znaczy się, czy dla przeciętnego człowieka to coś oznacza, to nie wiem. To może nie. Nie jest takie proste przełożenie. Natomiast z istnieniem czarnych dziur w galaktykach w centrum wiąże się bardzo dużo zjawisk, takich bardzo energetycznych. Pewno każdy z nas słyszał o kwazarach, takich obiektach bardzo energetycznych. Czarne dziury bardzo często mają wokół siebie tak zwane dyski akrecyjne. Materia nie może spadać bezpośrednio na czarną dziurę, tylko tworzy taki dysk i w tym dysku powoli opada na czarną dziurę. Oczywiście tam jest pole magnetyczne, bardzo wysokie pole magnetyczne i czasami tworzą się wypływy relatywistycznych cząstek, tak zwane jety czy strugi. No. I w takich strugach materia, cząstki naładowane są wynoszone z okolic tej czarnej dziury na bardzo duże odległości. Te strugi najpierw wypływają i pokonują przestrzenie wewnątrz tych galaktyk, w których są umieszczone, a potem mogą wylatywać daleko poza te galaktyki. Mogą te strugi na przykład czasami hamować formowanie się gwiazd w takich galaktykach, mogą rozgrzewać ośrodek w tych galaktykach. Ta czarna dziura w naszej galaktyce przynajmniej teraz jest dość spokojna. Ona się wydaje, że tam nie ma za dużo pożywienia, czyli materii w swoim otoczeniu. Z drugiej strony Słońce jest daleko od centrum, to jest 8 kiloparseków, prawda? Więc my jesteśmy w takiej bezpiecznej odległości. No ale gdyby sobie tak wyobrazić, że ta struga dokładnie jest ukierunkowana właśnie tutaj na nasz Układ Słoneczny, no to byłoby ciężko. Pewno gdyby tak Ziemię przenieść do centrum galaktyki w pobliżu tej czarnej dziury, to nawet jakby życie powstało na takiej planecie, to raczej jest duża szansa, że ono by zostało przez takie wysokoenergetyczne promieniowanie zniszczone dość szybko. Prawda? Cała atmosfera by wyparowała, no i życie na takiej planecie jak Ziemia. Panie profesorze, ten wątek czarnych dziur niewątpliwie jest bardzo obszerny i tutaj moglibyśmy jeszcze długo tę dyskusję prowadzić. Myślę, że na koniec po prostu naszym słuchaczom zostawimy jakieś odniesienia, jakieś miejsca, w które mogą się udać, żeby na ten temat więcej się dowiedzieć. A teraz chciałbym jeszcze, domykając ten wątek Nobla z fizyki, zapytać w pana opinii, co to oznacza i czy właściwie możemy mówić już o jakimś trendzie, o jakichś zmianach w związku z tym, że właśnie nagrody są przyznawane za te osiągnięcia, za tę dziedzinę? Co to oznacza właśnie w kontekście fizyki, tej konkretnej Nagrody Nobla i też co pokazuje, jaki jest trend dzisiaj w nauce? Z jednej strony astronomowie powinni się cieszyć z tego względu, że te nagrody są przyznawane astrofizykom, prawda? Bo to przyciąga uwagę młodych ludzi,
którzy interesują się tego typu badaniami. Ja tutaj nie mówię tylko o astronomii, ale w ogóle badaniami takimi podstawowymi, prawda? W dziedzinie fizyki, w dziedzinie chemii. A z drugiej strony astronomia jest taką nauką bardzo wdzięczną do popularyzacji, prawda? Produkowane są niesamowite obrazy, które dostarczają teleskopy i te kosmiczne, i te ziemskie. Naukowcom, czy powiedzmy astronomom, te nagrody Nobla dostarczają też takiego, bym powiedział, psychicznego wsparcia, że to, co robimy, jest warte tego, co robimy, że te badania, czasami bardzo teoretyczne, bardzo odległe od tego wszystkiego, co znamy tutaj na Ziemi, mogą być kiedyś dostrzeżone, wykorzystane i docenione. I każdy naukowiec powinien, robiąc badania, kierować się właśnie przede wszystkim rzetelnością prowadzonych badań i robić dobrze to, co wykonuje. Ten sposób wyróżnienia jeszcze właśnie w przypadku tej prestiżowej nagrody, która dużo szerzej trafia też do odbioru i społeczeństwa, i innych osób, faktycznie to, co pan profesor powiedział, sprawia, że przebijają się te osiągnięcia, że to jest temat, który jest szerzej też dyskutowany. Tak, to jest dyskutowane przez społeczeństwo. Uh-huh. Tak jak powiedziałem, to wtedy też przyciąga to społeczeństwo, żeby zainteresować się nauką. Potencjalnie też pewnie nowych naukowców, bo gdzieś tę ciekawość całej dziedziny trzeba zaszczepić. Dokładnie. No, ja tutaj myślę o naszych studentach, prawda, których, no, chociaż część, prawda, zaczyna się interesować astronomią właśnie słysząc o ciekawych badaniach, o tego typu nagrodach. Mhm. I później to jakoś w nich zostaje. Ta ciekawość procentuje w jakiś taki bardziej sposób namacalny. To powiedzmy w takim razie o samej promocji, właśnie popularyzacji astronomii. Możemy znaleźć na stronie Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego takie hasło "Astronomia dla wszystkich". W jakim właśnie kierunku idą te działania popularyzacyjne? Co się na nie składa? Tak, my mamy świadomość tego, że nasza tutaj działalność jest dotowana czy wręcz utrzymywana przez państwo. No i my nie tylko kształcimy studentów, prawda, którzy później wchodzą w różne dziedziny gospodarki naszego kraju, ale my jesteśmy też winni społeczeństwu wyjaśnianie w prosty sposób tego, czym się zajmujemy, do czego służą teleskopy, które kosztują bardzo duże pieniądze, więc ta popularyzacja jest bardzo ważna. Mhm. Mamy tutaj różnego typu formy tej popularyzacji. Raz w miesiącu mamy tak zwane wieczory z gwiazdami. Zapraszamy tutaj publiczność na wykład i po wykładzie, jeśli jest dobra pogoda, to idziemy pod teleskop i tam można zobaczyć Księżyc, Jowisza, jakieś inne ciekawe obiekty. To jest w języku polskim. Ostatnio też ruszył taki wieczór w języku angielskim. No niestety przez pandemię te polskie wieczory, które już w zasadzie ich historia sięga przeszło 10 lat, musiały zostać zawieszone, natomiast angielskie wieczory z gwiazdami, które prowadzą nasi obcokrajowcy doktoranci, jest online i raz w miesiącu taki wieczór się odbywa. Również raz w roku mieliśmy braliśmy udział w tak zwanych nocach naukowców. Wtedy
przy dobrej pogodzie potrafiło się tutaj w ciągu wieczora i pierwszych godzin nocnych przewinąć rzędu 800 tysiąca ludzi, począwszy od małych dzieci aż po osoby takie bardzo, bardzo dorosłe. Mamy też od kilku lat konkurs astronomiczny, to jest nasz konkurs, który jest dedykowany dla dzieci i młodzieży w kilku kategoriach wiekowych. Dzieci najpierw rozwiązują takie zadania, projekty, niektóre teoretyczne, niektóre obserwacyjne, muszą wyjść na zewnątrz, przeprowadzić jakieś obserwacje, a później jest konkurs. Konkurs jest w postaci testu, no i mamy dość takie, bym powiedział, bogate nagrody. Uczestniczymy w innego typu też przedsięwzięciach, takich bym powiedział niecyklicznych, doraźnych. Oprowadzamy tutaj wycieczki szkolne, oczywiście nie teraz, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego, jeśli minie pandemia. Także tych naszych działań takich popularyzacyjnych mamy tutaj całe multum. W takim razie pytanie do pana od strony bardziej organizacyjnej. Czy te wydarzenia właśnie jak w pewien sposób przedstawienie w formie online tego, co znajduje się w obserwatorium, czy te wieczory astronomiczne w języku polskim, czy są planowane, czy jest planowane przeniesienie ich także do tej formy internetowej, czy są one po prostu wstrzymane? Planujemy. Nikt na początku pandemii nie zdawał sobie sprawy, jak to będzie długo trwało, prawda? Początkowo tam myśleliśmy, że w maju, w czerwcu wszystko się skończy i wrócimy znowu tutaj z publicznością na salę. Teraz widać, że to będzie dłużej trwało i no, jest to konieczność. Mamy tutaj te seminaria, w każdy piątek mamy tutaj seminaria naukowe, które też odbywały się w rzeczywistości. Od 1 października przeszliśmy już całkowicie na taką formę online. Na platformie Zoom po prostu każdy może dołączyć do takiego seminarium, może słuchać, zadawać pytania. Więc no jest to konieczność. Wydaje się, że jest to konieczność. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby ta pandemia ustąpiła, żeby można było powrócić do takich zajęć w rzeczywistości, ale być może pewne narzędzia, które wykształcimy teraz, w przyszłości się przydadzą, prawda? Bo ja sobie wyobrażam coś takiego, że mamy tutaj taki wieczór z gwiazdami na sali, której pojemność jest powiedzmy 50 osób, czy tam 60 osób i bywały tutaj takie wieczory, gdzie trzeba było wynieść wszystkie stoły, żeby tutaj mieć większą ilość osób na sali. Ale być może, że wtedy zrobimy i wieczór na żywo, ale równocześnie będzie z transmisją internetową i może nawet łącznie z nagraniem, prawda, żeby ktoś mógł sobie do takiego wykładu tutaj wrócić. Oczywiście to jest coś niezapomnianego, kiedy można przyłożyć oko do teleskopu i popatrzeć na Księżyc, zobaczyć kratery, zobaczyć cienie, które rzucają góry na Księżycu. Tego nie zastąpi żaden film, prawda, żadne nagranie internetowe, ale te działania online też mają swoją wagę. Ja tutaj może bym dodał, że 2 z naszych teleskopów optycznych, które my tutaj mamy i które służą do prowadzenia badań ze studentami, ćwiczeń ze studentami, to są teleskopy zdalne. Można siedząc gdzieś przy komputerze w całkiem innym miejscu świata, otworzyć kopułę, ustawić teleskop i rozpocząć prowadzenie obserwacji. Jeszcze może dodał, a propos popularyzacji, mamy tutaj taki mały radioteleskop 3-metrowy. On służy do obserwacji wodoru neutralnego i też jest w pełni automatyczny. W przeszłości uczestniczyły tutaj
klasy szkolne po prostu wraz z nauczycielem logowały się do tego teleskopu i można było obserwować wodór neutralny w naszej galaktyce. Z tego co wiem, kilkoro uczniów, które prowadziło tego typu obserwacje, uczestniczyło w jakichś konkursach takich ogólnopolskich, astronomicznych i zdaje się 1 czy 2 osoby te konkursy właśnie przez te obserwacje, które wykonywały tym teleskopem, otrzymywały nagrody w tych konkursach. W dużym stopniu już pan odpowiedział na to pytanie, ale myślę, że to może być wątek kończący tą naszą rozmowę. Właśnie studia w tym miejscu. Jak wyglądają w takim razie ćwiczenia, co tak naprawdę odbywa się tutaj w ramach zajęć, także dzisiaj, tak? To już powiedzieliśmy, jakie trudności się z tym wiążą, ale gdybyśmy mieli to tak zobrazować. Tak jak powiedziałem, studia są podzielone na 2 etapy. Etap pierwszy licencjacki 3 lata i później magisterski, studia 2 stopnia 2 lata. Studenci astronomii oprócz przedmiotów takich typowo astronomicznych na tych studiach licencjackich, no na przykład na pierwszym roku to jest astronomia ogólna i sferyczna, mają zajęcia z matematyki i fizyki. No, matematyka to jest narzędzie powszechnie stosowane w naukach ścisłych, więc to jest absolutna podstawa. Fizyka, no też trzeba ją dobrze znać. Fizyka w całym wszechświecie jest ta sama, czy to tu na Ziemi, czy w bardzo odległych obiektach. No i jest też dość dużo zajęć informatycznych. No to jest też ważne, prawda? Przetwarzanie obrazu, manipulacja właśnie tymi obserwacjami. To jest taki chleb powszedni, można powiedzieć. A tutaj w obserwatorium, bo część zajęć odbywa się w budynku wydziału na ulicy Łojasiewicza w Krakowie, na kampusie. Tutaj w obserwatorium mamy zajęcia praktyczne z naszymi studentami i te zajęcia astronomiczne. No, praktyczne to są zajęcia, do których wykorzystujemy teleskopy optyczne i radioteleskopy. Widać tutaj w naszym obserwatorium mamy 2 anteny. Jedna ma 15 metrów, druga ma 8 metrów. To są te 2 większe teleskopy. No i jeszcze jest ta antena, można powiedzieć, dydaktyczna do tego wodoru neutralnego. Po 3 latach kończą się te studia zdobyciem licencjatu. Później już studia te 2-letnie to już są takie bardziej ukierunkowane, gdzie większość przedmiotów to są przedmioty astrofizyczne już. To w takim razie moje pytanie. Absolwenci studiów właśnie astronomicznych, jaka jest ich dalsza droga kariery? Część osób może kierować się na studia doktoranckie. Ci najbardziej, że tak powiem, zdeterminowani i zdolni, bym tak powiedział, studenci idą na studia doktoranckie do nas, czy do innych ośrodków w Polsce, czy na świecie. I część później z tych ludzi wybiera karierę akademicką, czy karierę naukową. I to też w instytucjach polskich i w instytucjach takich światowych też. Ale jest też bardzo dużo ludzi, którzy na przykład pracują w takich jednostkach no nietypowo astronomicznych. Takim instytutem jest na przykład Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dużo astronomów tam pracuje. Pracują w takich, ponieważ tak jak wspomniałem, jest dość dużo informatyki, pracują w takich przedsiębiorstwach, które piszą jakieś oprogramowanie, testują jakieś oprogramowanie. Oczywiście jest też grupa osób, które jak gdyby idzie w kierunku dydaktycznym, takim powiedzmy szkolnym, prawda? Są nauczycielami fizyki, więc to też jest spora grupa. Jest też dużo osób, które wybierają taką karierę
czy pracę popularyzacyjną. No, na przykład pracują w planetariach, czy jakichś takich obserwatoriach młodzieżowych. To też jest całkiem spora grupa. Czyli to spektrum jest dość szerokie. Spektrum, bym powiedział, jest bardzo szerokie. Te studia uczą myślenia, uczą takiej, bym powiedział, zaradności, dobrej organizacji, więc po tych studiach ludzie, tak mi się wydaje, no raczej nie mają problemu ze znalezieniem pracy, nie tylko w stricte astronomicznej, co nie jest takie proste, ponieważ tych miejsc w astronomii no nie jest takiej naukowej, nie jest dużo w Polsce, ale tak jak powiedziałem, odnajdują się na pewno całkiem też dobrze w innych. są to studia, które rozszerzają świadomość konkretnej osoby. A to na pewno uwrażliwiają ją na pewne takie aspekty, czy tak bym nawet powiedział, no, pomagają w organizacji takiego codziennego życia, prawda? Bo to nasze życie w zasadzie no, musi być racjonalne, prawda? I studia astronomii takiej racjonalności, optymalizacji uczą. W porządku. Panie profesorze, nasz czas rozmowy już w tym momencie dobiega końca. Tak jak obiecałem gdzieś w połowie mniej więcej, chciałbym pana zapytać o miejsca, w które powinny się teraz udać, mam na myśli raczej miejsca online dzisiaj, publikacje lub też książki, które możemy polecić osobom, które ten temat zainteresował. Jest to niewątpliwie też dziedzina, która próg wejścia ma dość wysoki, ale pojawiają się na rynku różne publikacje, które są przystępne dla laików, którzy po prostu się tym tematem zainteresowali. Myślę, że ta rozmowa mogła wiele osób zainteresować, dlatego teraz pytanie do pana, co możemy polecić naszym słuchaczom? W Polsce istnieje taka organizacja, Polskie Towarzystwo Astronomiczne. To jest organizacja profesjonalistów, natomiast bardzo duży nacisk jest kładziony na popularyzację astronomii. Telewizja Polska przez wiele lat nagrywała takie krótkie odcinki rzędu 20 minut pod takim szyldem Astronaria. One w zasadzie obejmowały wszystkie dziedziny astrofizyki, które są uprawiane w Polsce. Więc bardzo zachęcam, to można w internecie wszystkie te odcinki znaleźć i naprawdę to jest bardzo ciekawa, interesująca forma, którą polecam szerokiej publiczności. Polskie Towarzystwo Astronomiczne wydaje czasopismo, które nazywa się Urania Postępy Astronomii. Ono jest na takim poziomie popularno-naukowym, czasami troszeczkę wyższym, więc też bardzo polecam to czasopismo. No i też są różnego typu książki popularno-naukowe. Większość z nich jest na bardzo dobrym poziomie. Taka dość popularna publikacja Stephena Hawkinga, Astrofizyka dla zabieganych. Coś w tym kierunku? Tak, te książki też można. Ja ostatnio nawet czytam ostatnią taką publikację człowieka, który współpracował z Hawkingiem, taką biografię Hawkinga bardzo, bardzo ciekawą, którą też można polecić. No, człowieka niesamowitego, prawda, który przez całe życie zajmował się badaniem właśnie między innymi czarnych dziur. Z drugiej strony człowieka niesamowitego, który dożył przeszło 70 lat, w zasadzie będąc przez większość swojego życia inwalidą, prawda? Taka niesamowita siła umysłu, która przez całe właśnie to jego życie pozwalała mu być na bardzo wysokim poziomie intelektualnym i twórczym.
który działał nie tylko, prawda, w astrofizyce takiej bardzo teoretycznej, ale właśnie który starał się popularyzować. Na pewno wielka cegiełka w tym zakresie do niego należy. Panie profesorze, bardzo dziękujemy w takim razie za tę rozmowę. Jeszcze raz gorąco polecamy naszym słuchaczom źródła, które pan polecił. Dziękuję. Dziękuję bardzo.